Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku rowerowym. Dzisiaj jestem w pięknym terenie, jakim jest pole biwakowe Pstrąg, zlokalizowane w Drawieńskim Parku Narodowym i dzisiaj pośmigam sobie tą oto śliczną maszyną. A mowa tutaj oczywiście o Engwe model M20. I teraz pokrótko charakterystyka tego roweru. Jak widzicie, jest tutaj, są tu zastosowane dwa akumulatory. W moje ręce wpadł egzemplarz z jedną baterią, tą tutaj, ta jest dołożona przeze mnie. Też możecie zobaczyć w moich materiałach, jak to robiłem. Można ten rower oczywiście zakupić w wersji dwuakumulatorowej, jak najbardziej. Tutaj jest nawet specjalne miejsce pod ten akumulator. Ale jak mówię, zapraszam do materiału, gdzie montowałem to. To jest w mojej playliście Engwe M20. Tam możecie zobaczyć. Bateria oryginalna 13 Ah. Zaczniemy od przerzutki. Przerzutka słabej jakości, turnej, niby słabej jakości. Ja mam w swoich rowerach, mam turneje i jeżdżę na tych turnejach i jakoś tam, nie wiem, nie przeszkadza mi to, zmienia przerzutki. A poza tym w elektryku przerzutki się bardzo rzadko używa. Piękne oświetlenie z przodu, takie stylizowane na motocykl. Fajnie świeci w nocy, też możecie zobaczyć w moich materiałach, jak w nocy jeździłem. Hamulce mechaniczne, tarczowe, przydałyby się tutaj hydrauliczne, ale te mechaniczne też dają radę. Jak widzicie, rowerek trochę po przebojach, bo jeździłem ostatnio, nie miałem czasu go wyczyścić. Mamy tutaj zainstalowane oświetlenie fabryczne, tył, jak już przód pokazywałem. I teraz jak rower włączymy, to od razu takie LEDy, paski LEDowe się świecą, widzicie, ich nie można wyłączyć, ale bardzo mało energii zużywają. Mamy wbudowany stop, jak naciśniemy, słuchajcie, zapala się tylne światło, bardzo mocno widoczne. Jak zapalimy zwykłe oświetlenie, nawet w ciągu dnia je widać, zobaczcie. Stop też jest górny, działa osobno. No teraz nie zobaczycie, ale o, lampki się palą. Jest za jasno, żeby sprawdzić oświetlenie. Zainstalowany alarm. Trąbka, znaczy się 5 stopni wspomagania. Bardzo fajnie wystopniowane, jeżeli chodzi o tryb EU, bo jest to wersja EU. Słuchajcie, wersja EU jest skryzowana do mocy 250 W. W piku ma tam wiadomo więcej, ale pracy ciągle 250. Ale oczywiście można ten rower odblokować, co czyniłem też w moich materiałach. Ja dzisiaj właśnie będę jeździł na wersji odblokowanej, gdzie w piku ten silnik generuje aż 1000 W. Zawieszenie przednie, takie stylizowane na motor, bardzo fajnie wybiera nierówności. Z tyłu mamy taki pseudo-dumper, też fajnie sobie daje radę i naprawdę w połączeniu jeszcze z tymi grubymi oponami, które są też miękkie, daje rewelacyjne efekty, jeżeli się właśnie jeździ po ciężkim terenie. Zobaczycie zresztą, bo dzisiaj będę jeździł. Pedały platformowe, bardzo wygodne, bardzo fajnie buta trzymają, wystające takie kolce mają. Ogólnie rowerek, jak dla mnie, bomba. Oczywiście przedni amor, regulacja twardości. Możecie ją zablokować całkowicie, tak samo będziecie mieli wtedy twardy przód. Kto co lubi. Pozycja na rowerze, jak widzicie, jak na motorze. Nie ma tutaj regulacji wysokości, więc bierzcie to pod uwagę przy ewentualnym zakupie tego roweru. No to co? Wsiadamy na machinę i jedziemy. Cześć! Słuchaj, mam dla Ciebie niebywałą okazję. Chcesz kupić rower elektryczny bądź hulajnogę elektryczną lub przymierzasz się do takiego zakupu, to mam dla Ciebie okazję, słuchaj, taniej o mój kod rabatowy, wybrane marki. Słuchajcie, spójrzcie, dzięki współpracy z firmą Buy More Way jestem w stanie dla Was wygenerować zniżkę w wysokości 300 zł na te marki poniżej. Spójrzcie, mamy tutaj Far Freeze, Engwe, Kukin, Lanki, Dots, Twin, Samba, Joyor bardzo znany. Wchodzimy sobie na wybraną przez nas markę, upatrzony nasz rower lub hulajnogę. Weźmy sobie hulajnogę Joyora na przykład. Weźmy pierwszą lepszą, Joyor C10, powiedzmy tą, Shop Now. Dodajemy do koszyka. Mamy już go w koszyku, robimy teraz checkout. I zobaczcie, już dzięki temu macie tutaj cena bazowa 2600 ileś. Moja cena to 2328 dzięki mojemu kodu MarcelBike. Kupicie ją taniej. Możecie to robić z każdą marką, która tutaj jest. Teraz weźmy sobie dla przykładu Engwe, firmę i wspaniały rower, jakim jest Engwe EP2 Pro. Naprawdę uważam to za wspaniały model. Jeżdżę na nim do pracy non-stop. Jest to dla mnie kozak, jeżeli chodzi o fatbajki, takie małe, składane fatbajki. I robimy to samo. Wybieramy sobie kolor. Możemy mieć szary, czarny, orange, jaki tam chcecie, w zależności jaki model ma różne kolory. Dodajemy do koszyka. Robimy checkout, czyli sprawdzanie koszyka.
Jeżeli kod wam się automatycznie nie zrobi, nie wklepie, no to wpisujemy Marcel Bike. Dajemy apply i zobaczcie, z ceny 4397 robi się cena 4088 zł. Także na te wybrane marki chcesz kupić rower, chcesz kupić hulajnogę, wpisuj kod Marcel Bike i masz ode mnie 300 zł. Link znajdziesz poniżej. Pierwszy stopień i lecimy na manetce, bo to nie ma co. Mamy dwie baterie pod sobą, więc możemy lecieć na manetce. Patrzcie, jak po taki trawie nierównej sobie fajnie radzi. Będziemy jechać dzisiaj w trybie motocyklowym cały czas. I tu musimy polecieć tędy. I tutaj mamy co? Moczelę za tą. Szlak rowerowy Głusko. Ale chyba trzeba będzie rękawiczki założyć. Teraz lecimy w prawo, zobaczcie, jak on se fajnie na bruku radzi. Kiedyś bruk był zmorą, a teraz zobaczcie. Lecę sobie po bruku. I komfort jazdy jest zajebisty, można zapierdzielać. Zobaczcie, 4 dychy prawie. Znaczy ponad 4 dychy. I lecimy. Choć nie ma tu górnych lotów zawieszenia, wiecie, tego amortyzacji, jest na tyle fajny, że nie ma dyskomfortu takiej, wiecie, jazdy właśnie po nierównościach. Dzisiaj trochę pozapierdalamy. Dzięki grubym oponom możecie się kłaść jak na motorze na bok i trzyma się drogi jak szalony. Zobaczcie, jedziemy na asfalcie, sprawdźmy jego hamulce. Hamulce jego nawet na asfalcie, choć mokry co prawda, ale zatrzymują rower i nie piszczą, słuchajcie, nie piszczą tak jak w ENGWE EP2 Pro czy tym L20. Nie wiem, mi się wydawało, że są te same hamulce tarczowe, ale tutaj jakoś to działa 100 razy lepiej. No może 100 razy lepiej to przesadziłem, ale lepiej działa, fajnie zatrzymuje rower i bezdźwięcznie. Zajebiście tak po lesie pojeździć, ja strasznie lubię te tereny, a jeszcze na tym rowerze, kurde, no luksusowo się jedzie. Teraz sobie wziąłem drugi stopień wspomagania i sobie pedałuję i tak około 27 na godzinę cały czas jadę. Zobaczcie, jadę tutaj po piachu. Ten rower jest idealnie skrojony na właśnie tego typu drogi, bo jedzie się zajebiście. Zastanawiam się na chwilę, żeby zobaczyć, czy grzybki są takie. No i są. Znalazłem tam jeden, ale nie mam w co wsadzić. Mam plecak, co prawda, ale zaraz tam pogniotę te grzyby. Dzisiaj się wybieram na grzyby. Ale mnie to nie o tym. Kuźwa, do lasu ten rower jest po prostu przeidealny, więc jak ktoś mieszka w lesie albo blisko lasu i będzie śmigał głównie po tych terenach, to naprawdę zachęcam do kupna tego roweru, bo jest to rower budżetowy, nie kosztuje wiele, a daje niesamowitą frajdę z jazdy. Ja Wam nie mówię, czy kupić, czy nie, ja Wam mówię, jakie ma po prostu zalety. No wady ma, jakie on może mieć wady. Wady może mieć takie, że nie jest dla każdego, z tego względu, że zwraca na siebie uwagę, bo wygląda jak motocykl, ale kto na to nie patrzy, ma to w dupie, może go kupić. Nie jest to też rower dla ludzi bardzo wysokich, ponieważ nie ma tutaj regulacji, jak widzicie, siedzenia. Nie można go podnieść wyżej, niżej. Z kierownicą jeszcze dałoby się coś pokombinować, chociaż też jej nie można za bardzo podnieść, ale tu można zastosować regulowany mostek i już można. No tutaj, jak ktoś będzie wysoki, tak nie wiem, 1,90 m, może być z tym lekki problem. To jest raczej dla ludzi takich troszeczkę mniejszych. No ale sam rower fajnie hamuje. No mówię, te hamulce w porównaniu do innych modeli ENGWE, których jeździłem, które niby mają takie same hamulce mechaniczne, tu hamuje się lżej. Jakoś ten rower hamuje, nie piszczą te hamulce. Nie wiem dlaczego. Może inna jakość wykonania, inny materiał tutaj wykonany, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie hamulce się sprawdzają.
Zobaczcie, po takich wertepach można bardzo komfortowo jechać, nawet prowadząc jedną ręką. Te opony robią zarąbistą robotę. Jeżeli tak zapytacie o trwałość tych opon na przykład. Ja wiem, może z doświadczenia mało wiem, ale wiem o tych oponach od innych użytkowników, że bardzo dobrze się spisują. Ja na ENGWE P2 Pro przejechałem, który ma zresztą takie same opony jak tutaj w tym rowerze, już ponad 1000 km i nawet na nich nie ma śladu nawet zużycia. Wiecie, bo czasami jest tak, że się ściera przy elektrykach, przy ciężkich elektrykach, te opony szybciej się ścierają, nie? Ja tak na przykład miałem w tym swoim składaczku 20, tam opona mi się starła, no nie wiem, 1000 nie przejechałem kilometrów i klocki już były łyse, praktycznie opona do wymiany poszła. Tam, no mówię, w tym ENGWE P2 Pro przejechałem 1000 km już, styknęło mi niedawno i tam nie ma nawet śladu zużycia, więc szersza opona jest troszeczkę mniej się zużywa, tak? Ja w życiu samochodem tyle nie jechałem tutaj. No, patrzcie, kamperem się tam wbił, chyba na Marnimiu był. Zajebisty ten rower jest, kurde, jest po prostu zajebisty, tak mi się podoba. No ale zwraca na siebie uwagę, teraz jechałem, było 2 czy 3, nie 4 nawet robotników, jeden z taczką tam jechał, to wszyscy tak, nie, gapią się, nie, a ja tego nie lubię, dlatego ten rower idzie do Żyda. Mówię, Jaro, albo już go wziął, albo będzie do sprzedaży, jeżeli nie będzie jednak też chciał, bo też może mu nie przeszkadzać, że ludzie zwracają uwagę. Nie każdy to lubi, niektórzy to mają w dupie. Ja też generalnie nie lubię. Mam inne, także na innych będę jeździł, a ten po prostu pójdzie do sprzedaży. Ale zajebiste. Jakbym mieszkał w takich terenach gdzieś blisko lasu, właśnie w tych tutaj, jakbym mieszkał między innymi w Drawnie, jak jestem, to na pewno taki rower bym kupił, bo tu jeździć po tych terenach, albo Kaszuby, gdzie ostatnio byłem na Kaszubach, kurde, tam ten rower jest po prostu przeidealny na te tereny. Cel osiągnięty, można wracać. Jak widzieliście, ostro doginałem, kurde, silnik na maksa rolka, słuchajcie, 45 na godzinę udało mi się osiągnąć. Sprawdźmy, czy silnik jest gorący. Słuchajcie, nic, naprawdę nic. Patrzcie, przykładam rękę i mogę trzymać. Nic, on jest po prostu letni. On jest tylko letni. A co za tym idzie? Dla upgraderów, że tak powiem, drzemie tutaj moc w tym silniku, że można go przewoltować i podnieść mu jeszcze moc. To tak mówię, nie róbcie tego w domu oczywiście i nie jeździcie tak jak przed chwileczką widzieliście ja. Tak nie wolno. Być może te ciepło jest dobrze rozprowadzane przez aluminiową konstrukcję obręczy, ponieważ jest tutaj aluminium, zobaczcie. To wszystko jest połączone, to wszystko jest jak radiator podczas jazdy, to jest wszystko fajnie chłodzone. No, rewelacja. A jak sterownik? Sterownik jest tu pod spodem, leży sobie na tym, no ciepły, czuć, że jest ciepły. No przez siedzenie nic nie będzie czuć, bo jest gąbka, ale jest spoko, jest całkiem sympatycznie. A jechałem dość długo, słuchajcie, z 15 minut na pełnej odkręconej rolce, także tu drzemie potencjał. Wyszalałem się jak nic, starczy mi. Przejechałem ile? No prawie 30 km. Druga bateria w użyciu, pierwsza już padła. Powiecie mało, no bateria, słuchajcie, tutaj jest tylko 13 Ah, więc jak ktoś będzie na pełnej pecie jechał na odkręconej rolce, no to nie wymagajmy od tak małej baterii, bo to nie jest duża bateria, to jest taka, powiedzmy, no nie jest najmniejsza, bo są 10, są 7, ta ma 13. Jak będziecie na pełnej pecie jechać, no to, a on ma 1000 W w piku watów, no to sami sobie przeliczcie, jakie jest zużycie tej baterii. Jeżeli będziecie jechać na, powiedzmy, trochę pedałując, trochę nawaźna się na tej manetce, a najlepiej, co ja zawsze radzę, jeżeli chcecie przejechać jakiś dystans
a nie spieszy Wam się, nie chcecie szaleć tak jak ja teraz, no to przełączcie sobie na tryb EU. Jak to zrobić, to jest w moich filmach w playliście ENGWE M20, znajdziecie jak go odblokować, chyba taki tytuł zdaje się jest. Na trybie EU na 3. stopniu wspomagania jedzie się naprawdę bardzo przyzwoicie i ta bateria pozwala na 60 km, więcej nawet, bo ja jeżdżę do pracy na bardzo podobnej baterii 13Ah na ENGWE EP2 Pro. Ja jeżdżę do pracy, mam 15,3 km i jadę w tam i z powrotem, czyli 2 razy do pracy i z powrotem wracam, około 60 km przejeżdżam, zostaje mi jeszcze jedna kreska na baterii, czyli 70 spokojnie się przejedzie i to jest taki tryb, słuchajcie, że ten rower sam jedzie, w ogóle nie jesteście zmęczeni. Natomiast jak chcemy poszaleć, no to niestety musicie się liczyć z tym, że drenujemy baterię. Ewentualnie, tak jak ja mam tutaj, załóżcie sobie drugą, jeżeli macie. Szynę wystarczy założyć albo kupić od razu ENGWE z 2 bateriami, bo też takie występuje i można sobie szaleć. To tyle w tym odcinku. Słuchajcie, jak ktoś chce kupić, no to już słyszeliście moją reklamę w trakcie filmu. Wszystkie modele ENGWE, nie tylko ENGWE, Joyor, inne możecie kupić taniej, ze zniżką około 300 zł. Wszystkie wybrane marki. Na razie.